Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Witam Was serdecznie w nowym odcinku i gościnią dzisiejszego odcinka jest Żaneta z kanału UBA. Link do jej kanału będzie w opisie filmu. No i myślę, że chyba Żaneta jest bardzo odpowiednią osobą do tego odcinka, dlatego że na swoim kanale porusza m.in. właśnie tematy feministyczne. A takim tematem będziemy dzisiaj się zajmować, a mianowicie rozmawiamy o kulturze gwałtu. Spodziewamy się już oczywiście obcinania zasięgów przez YouTube'a, także jeżeli macie taką możliwość i jeżeli film Wam się spodoba i uznacie go za wartościowy, to od razu prosimy o udostępnianie gdziekolwiek się da. No a w międzyczasie przechodzimy już do rozmowy i też z góry przepraszamy, jeżeli w tle słychać muzykę, ale u sąsiadów jest impreza. Także będziemy miały od razu ścieżkę dźwiękową. Ja dziękuję Ci za zaproszenie i cieszę się, że uznałeś, że jestem odpowiednią osobą, żeby z Tobą o tym porozmawiać. Jak tylko przyszłaś do mnie z pomysłem, mówię, to jest bardzo ważna rozmowa, którą trzeba odbyć i im więcej się o tym mówi, tym szybciej być może zobaczymy jakiekolwiek zmiany. Także cieszę się, że mogę to zrobić z Tobą i cieszę się, że Wy to będziecie oglądać. Zaczniemy może od tego, co było inspiracją do zrobienia takiego odcinka. Mianowicie byłam jakiś czas temu w Tel Awiwie i natknęłam się na protest, którego nie sposób nie zauważyć, jak się spaceruje Tel Awiwem. Ten protest odbywa się co roku. Jest to protest kobiet, ale również i mężczyzn, natomiast jest jakby tworzony przez kobiety, przez ruch feministyczny izraelskich aktywistek. No i te izraelskie aktywistki oraz osoby, które biorą udział w tych demonstracjach, przechadzają się ulicami nie bez ubrania, ale na przykład w bieliźnie, albo topless, albo gdzieś tam skąpo ubrani, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. No i właśnie po tym, jak wróciłam do domu, stwierdziłam, że wygoogluję sobie ten protest, sprawdzę, co to takiego jest. Mój partner powiedział mi, że jest to protest, który nazywa się, dosłownie to tłumacząc na polski, protestem ZDIR. Skąd się wzięła ta intrygująca nazwa? No, generalnie cały ten ruch feministyczny, który organizuje właśnie ten protest, zaczął się w 2011 roku, kiedy to kanadyjski policjant stwierdził, że kobiety po to, aby uniknąć przemocy seksualnej, powinny generalnie przestać ubierać się jak ziry, cytując. No i to był właśnie taki zapalnik dla izraelskich aktywistek, żeby zacząć organizować marsze ZIR. Więc od razu odezwałam się do Żanety i stwierdziłam, że jest to doskonały temat na rozmowę. Czym w ogóle, jakbyś na przykład Ty miała odpowiedzieć, jest kultura gwałtu? Jest to na pewno obwinianie kobiet za to, co im się dzieje, czyli victim blaming. Pierwsza rzecz, czyli zrzucanie na nie odpowiedzialności za to, że przeważnie mężczyzna, ale nie tylko, decyduje się na czyn, na który ona nie wyraziła zgody. Więc jest to nieposzanowanie jej wyboru i powiedzenia nie i niezapytanie jej się o świadomą zgodę, a potem tłumaczenie tego zachowania na przykład tym, że ubierała się jak zira, albo że prowokowała, albo że była pijana, albo że dawała jakiekolwiek inne znaki. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl i takie zawstydzanie kobiet, że to problem jest w nich, a to nie jest problem w osobie, która takiego czynu się dopuściła. Tak, właśnie główne hasła tego marszu to są na przykład Nothing is an invitation to rape, czyli nic nie jest zaproszeniem do gwałtu, It is not your fault, czyli to nie jest Twoja wina i No means no, czyli nie znaczy nie. No i właśnie osoby protestujące na ulicach Tel Awiwu, ale też protestujące na całym świecie, podpinające się właśnie pod ten ruch feministyczny, walczą głównie o to, żeby przestać obwiniać ofiary, czy gdzieś tam doszukiwać się w działaniach ofiar przyczyny przemocy seksualnej. Myślę, że dobrym punktem wyjścia byłby cytat, który znalazłyśmy na stronie Amnesty i brzmi on tak. Kultura gwałtu jest jak gleba, która pozwala przemocy seksualnej rosnąć. Dlaczego? Ponieważ dopuszcza, normalizuje i legitymizuje przemoc seksualną poprzez stereotypy płciowe, żarty, przesuwanie granic tego, co dopuszczalne w relacjach między osobami. No i a propos właśnie tych żartów i stereotypów płciowych i normalizowania w kulturze gwałtu, to chyba takim dobrym przykładem byłby Krzysztof Stanowski i cała drama z Mają Staśko.
No niestety, mówienie kobietom, że jest zbyt brzydka na przykład, żeby ją zgwałcić, to jest dokładnie to, o czym mówi Amnesty International. Czyli takie śmieszkowanie, normalizowanie, umniejszanie danej kobiecie, bo patrz, ja mówię, że ty jesteś dla mnie za brzydka i ja bym cię nie zgwałcił, ale tę bym zgwałcił, bo ona jest atrakcyjna, więc ta atrakcyjna dla tego faceta kobieta mówi, halo, ale to nie ty decydujesz, czy ja z tobą mam seks, czy nie. Ale on uważa, że jest to komplement i potem są takie twierdzenia, że na przykład ta kobieta robi z tego dramę. Przecież on tylko chciał ci powiedzieć komplement. A gwałt albo marzenie o gwałcie, czy mówienie, że się kogoś zgwałci, czy nie, to nie jest komplement. Od tego trzeba zacząć, żeby tego nie normalizować. A mówienie, że ktoś jest zbyt brzydki, żeby go zgwałcić, Teraz mi się nasuwa ostatni sezon serialu na Netflixie Broadchurch i będę o tym serialu powtarzać kilka razy w tym filmie, dlatego że ostatni sezon traktuje o zgwałceniu kobiety i ta kobieta, która zostaje zgwałcona w tym właśnie serialu, w tym sezonie, jest kobietą, którą pewnie Krzysztof Stanowski nazwałby zbyt brzydką, żeby ją zgwałcić. A jednak to się dzieje. I też tutaj trzeba sobie zaznaczyć, że ofiarami gwałtu nie są kobiety, które są młode i atrakcyjne tylko. I które są w kanonie. W kanonie Stanowskiego. To nie jest tak, że Krzysztof Stanowski zatwierdza, które są wystarczająco atrakcyjne, żeby je zgwałcić. Ofiarami gwałtu są różni ludzie o różnych kształtach, różnych kolorach skóry, różnych płciach i zawężanie tylko do tego, że ktoś jest atrakcyjny, jest bardzo krzywdzące i bardzo miesza to, że jestem wystarczająco atrakcyjna, ale coś złego mnie spotkało. No tak, bo co taka narracja właściwie robi? No po pierwsze to, że bagatelizuje zwierzenia, czy na przykład oskarżenia niektórych ofiar, typu, nie wiem, przychodzi ofiara i mówi, byłam molestowana przez kogoś tam, no i tej ofiarze właściwie, nie wiem, z gruntu się nie dowierza, no bo nie odbiera się jej jako osoby atrakcyjnej, czy właśnie osoby w kanonie, więc stwierdza się, no come on, jakby kto chciałby Cię molestować, przecież jesteś brzydka. Więc jakby to doprowadza do tego, że tej ofiarze się po prostu nie wierzy. Druga rzecz, no to tak jak mówisz, traktuje się to jako komplement. Nie wiem w jakim świecie gwałt miałby być komplementem dla kogokolwiek, czyli że no ta kobieta jest zbyt brzydka, żeby w ogóle ktokolwiek ją zgwałcił, ale przecież gwałt nie jest komplementem. Po trzecie, to jakby sugeruje, że to mężczyzna jest tym, który decyduje o tym, czy stosunek seksualny się odbędzie, czyli jakby ta cała decyzyjność w tej sprawie spada na niego. Jakby on decyduje, czy kobieta jest wystarczająco atrakcyjna, czy jest w ogóle warta stosunku seksualnego, tudzież zgwałcenia, więc to już jest w ogóle inny level, inny poziom. No ale to jakby gdzieś tam podświadomie dostajemy taki sygnał, że ta decyzja o tym, czy odbędzie się stosunek seksualny, leży w rękach mężczyzny. No i kiedy słyszymy to przez całe swoje życie i dorastamy właśnie w takich stereotypach, no to gdzieś tam to zostaje w podświadomości, że to mężczyzna jednak ma tą decyzyjność. Miałam kiedyś zresztą takie doświadczenie, usłyszałam obrzydliwe słowa, co gorsza usłyszałam je w pracy, w biurze i tak naprawdę te słowa nie spotkały się nawet z krytyką nikogo innego oprócz mnie, a mianowicie jeden z pracowników, który zresztą nie był też takim szarym pracownikiem, a był wręcz wyżej postawiony w firmie. Gdzieś tam jakiś artykuł się przewinął na temat zgwałcenia starszej kobiety, koło chyba 70 czy po 60 grubo. No i właśnie generalnie pół biura robiło sobie z tego żarty, mówiąc, że ta kobieta w zasadzie powinna się cieszyć, że ktoś ją zgwałcił, no bo przecież w tym wieku to jakie ona ma szanse w ogóle na współżycie seksualne. To mnie tak zszokowało. Nie wiem, jak można po pierwsze obracać takie rzeczy w żart, po drugie znowu właśnie, tak jak mówiłyśmy, to jest to komplementowanie. No ona się przecież w ogóle powinna cieszyć, że ktoś ją, nie chcę nawet cytować, co ta osoba dokładnie powiedziała. I tutaj można by w sumie przytoczyć sprawę ofiar gwałtu, którzy są mężczyznami. Bo to też jest takie w formie komplementu. Jest takie śmieszkowanie, że przecież mężczyzny nie da się zgwałcić, albo że gwałt na mężczyźnie to jest seks niespodzianka. I takie heheszkowanie z tego. I
branie tego jako coś dobrego, co się stało, albo jako komplement. Dlatego też wydaje mi się, że mężczyźni dość nieczęsto zwracają się na przykład do policji albo do innych służb po pomoc po tym, jak zostają zgwałceni, bo myślą, że nikt ich nie weźmie na poważnie i powiedzą, no co ty chłopie, no nie cieszysz się, że miałeś seks, na który się nie zgodziłeś? No, który facet by się nie cieszył? Tak, gdyż dlatego mężczyźni się boją nawet nie tylko to zgłaszać, ale w ogóle komukolwiek o tym powiedzieć, no bo wiedzą, że mogą się spotkać właśnie z taką reakcją. Wracając jeszcze znowu do protestu, od którego zaczęłyśmy odcinek, dlaczego osoby protestujące były właściwie roznegliżowane, czy nie wiem, chodziły topless, czy w samej bieliźnie po mieście? No właśnie dlatego, żeby zademonstrować taką niezgodę na to, że ubranie miałoby być zachętą czy jakimś usprawiedliwieniem dla gwałtu. No chyba wszyscy wiemy, jak to działa, kiedy kobieta pójdzie na policję zgłosić gwałt, jakie pytania padają podczas przesłuchania, tak? W co byłaś ubrana, ile wypiłaś i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie jakimś cudem nigdy nie pyta się o to gwałciciela, w co był ubrany, bo nie za bardzo rozumiem, dlaczego miałoby się pytać ofiary, w co była ubrana. Myślę, że skoro pytamy się ofiary, to zapytajmy też agresora, bo jakby w ogóle nie widzę związku. Pytanie o to, w co ofiara była ubrana, daje gdzieś taki sygnał, że to właśnie swoim ubraniem prowokujemy i potem mamy za swoje, tak? No i właśnie te osoby na tych demonstracjach miały często na swoich transparentach takie hasła, że choćbym szła po ulicy nago, to nikt nie ma prawa mnie dotknąć i ubranie tutaj w ogóle nie ma nic do rzeczy, bo nawet jeżeli, tak jak mówię, przechadzałabym się bez ubrania po ulicy, to w dalszym ciągu to jest moje ciało, należy ono do mnie i nikt nie ma prawa mnie dotknąć. Plus myślę, że też w pewnym stopniu odbiera taką sprawczość mężczyznom, bo sugeruje, że mężczyzna jest, nie wiem, jakimś zwierzęciem, który posługuje się tylko instynktem, nie ma rozumu. I jeżeli kobieta jest zbyt skąpo ubrana, to ten mężczyzna biedny nie może nad sobą zapanować i po prostu musi się na nią rzucić. Więc jest moim zdaniem to w ogóle też obelga dla mężczyzn. Zdecydowanie tak. I ja zawsze się pytam, jeśli ktoś mówi zbyt skąpo ubrana, co oznacza zbyt skąpo ubrana albo zbyt wyzywająco? Czy jest to na przykład zbyt głęboki dekolt albo chodzenie w bikini, albo na przykład w niektórych kulturach, w niektórych krajach może być to odsłonięcie kostki. I zawsze znajdzie się jakiś detal, który może sprawić, że ktoś pomyśli, że ona była zbyt skąpo ubrana. I tutaj znowu wrócę do serialu Broadchurch, gdzie jest pokazana dwójka policjantów, jest policjantka i policjant, którzy robią pierwsze przesłuchanie ofiary gwałtu i jest to przykład przesłuchania, które jest zrobione profesjonalnie, z empatią i jest to przesłuchanie, w których nie zadaje się takich pytań. I powiem szczerze, że pierwszy raz oglądałam serial, gdzie traktuje się właśnie o gwałcie, który był zrobiony z takim respektem, jeśli chodzi o ofiarę i tak pokazuje, że każdy może stać się ofiarą gwałtu, niezależnie co się stało i gwałt jest zawsze gwałtem, pomimo tego, że na przykład ofiara coś wypiła albo była na imprezie, była ubrana w sukienkę. Jeżeli chodzi o ubiór, to była taka wystawa What Were You Wearing? I ona jest zrobiona przez Amerykanki i krążyła po wielu krajach, również w Europie, ona też była w Tel Awiwie. I ta wystawa pokazuje, jakie ubrania miały na sobie kobiety, kiedy zostały zgwałcone. Jak widzicie te ubrania, to one wcale nie są skąpe i nie są wyzywające. To są po prostu ubrania, takie jak my mamy teraz. I to nieważne, jakie są te ubrania. Koniec końców, one nie są zaproszeniem do niczego. Plus to, że trzeba zaznaczyć, że osoby, które gwałcą, to są zazwyczaj osoby z kręgu tej ofiary. Że to może być ktoś z rodziny, to może być przyjaciel, to nie jest aż w tak wielkiej ilości przypadków ten straszny gwałciciel, który wypada z krzaków w parku w nocy, kiedy idziecie same. To przeważnie są osoby, które są dookoła Was i one nie są sprowokowane Waszym ubiorem, tylko prawdopodobnie już wcześniej planowały takie rzeczy albo zrobiły to pod wpływem jakichś używek. Dlaczego nie pyta się więc sprawców gwałtów, co brałeś? Jeśli, nie wiem, napiłeś się i zgwałciłeś kobietę, to jeszcze większa kara powinna Cię za to spotkać, bo powinieneś nie pić. Dlaczego piłeś? Tak jak na przykład z wypadkami samochodowymi. Jeżeli był spowodowany przez to, że kierowca był pod wpływem,
no to spotyka się z większymi konsekwencjami. Czyli po pierwsze mamy już obalenie w ogóle tego stereotypu, że skąpe ubranie jest prowokacją do przemocy seksualnej, a po drugie, nawet gdyby było, to w dalszym ciągu każdy ma prawo ubierać się tak, jak chce. I nawet jeżeli, tak jak mówię, wyjdziemy na ulicę nago, to w dalszym ciągu nie jest to usprawiedliwieniem nigdy, dlatego żeby ktoś mógł nas chociażby dotknąć bez naszej zgody. Kolejną rzeczą, która jest takim bardzo ważnym czynnikiem w kształtowaniu się kultury gwałtu, jest to, jak wychowywane są dziewczynki. Chłopcy zresztą też, ale to za chwilę do tego przejdziemy. W każdym razie od dzieciństwa jest nam po pierwsze powtarzane, że mamy być posłuszne, że mamy nie mówić nie. Chyba każda z nas zna to z dzieciństwa, kiedy mówiło nam się, no pocałuj wujka, usiądź wujkowi na kolanach. I nawet jeżeli ta dziewczynka nie ma ochoty w tym momencie usiąść wujkowi na kolanach, bo ma prawo po prostu nie mieć ochoty teraz się przytulać czy pocałować z wujkiem czy z ciocią, no to właśnie nie daje jej się nawet tego prawa, żeby powiedziała nie, bo mówi się wtedy, jesteś niegrzeczna, nieposłuszna, no jak to wujkowi nie dasz buziaka, idź wujkowi daj buziaka i tak dalej, więc od dziecka jakby gdzieś tam wyrastamy w takim poczuciu, że nie powinnyśmy mówić nie, no bo jest to niegrzeczne, co przesuwa gdzieś tą granicę w życiu dorosłym, że pozwalamy sobie na więcej niż chciałybyśmy sobie pozwolić w kontaktach na przykład z mężczyznami. Plus dziewczynki uczy się od małego też właśnie o prowokowaniu chłopców. Poza tym mówicie o końskich zalotach, więc daje się znowu sygnał dziewczynkom, że chłopiec, który ciągnie Cię za włosy, czy gdzieś tam klepnie w pośladek, to po prostu bardzo Cię lubi, bo przecież kto się czubi, ten się lubi. Więc znowu jest to gdzieś tam od małego takie jakby, można nawet powiedzieć, pranie mózgu w tej kwestii. Do tego dochodzą takie sprawy jak na przykład zakaz makijażu w szkole, czy jakiegoś tam konkretnego ubioru. Na Instagramie Zuzanny Marczyńskiej, która była zresztą gościnią mojego ostatniego odcinka na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, więc jak jeszcze nie widzieliście, to polecam. Na Instagramie były właśnie posty o tym, że w szkole jej dzieci był taki projekt, aby zakazać makijażu. No i ona była w zasadzie jedynym rodzicem, który zagłosował przeciw temu zakazowi. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że nauczycielka, która argumentowała cały ten projekt, podawała jeden z argumentów taki, że makijaż prowokuje chłopców i że może potem stać się tym dziewczynkom krzywda, a w ogóle to dziewczynki też nie powinny na przykład właśnie nosić krótkich spódniczek i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pojawia się takie pytanie, czy zamiast skupiać się na tym, czego nie powinny robić dziewczynki, żeby nie prowokować chłopców, to może skupmy się na tym, żeby edukować chłopców. Popularny jest ten napis na murach i gdzieś tam pojawiający się często w internecie. Zamiast chronić swoją córkę, to edukuj swojego syna. No jeżeli chodzi o dzieciństwo, wychowałam się w tym samym kręgu kulturowym, więc doświadczyłam dokładnie tego samego. I często było tak, że nikt w ogóle nie brał tych rzeczy na poważnie, jeżeli chodzi o te słynne końskie zaloty, bo mówiło się, no chłopcy tacy są. Bądź mądrzejsza od tych chłopców, pokaż im, jak się zachowywać, bo chłopcy są mniej dojrzali, tak? I zdarzało się często tak, że te końskie zaloty, które były bardzo uwłaczające, bo dochodziło do jakichś aktów przemocy na szkolnych korytarzach i to nie było brane na serio. I po którymś razie to mi się zdarzyło, że chłopcy u nas strzelali dziewczynom non-stop z biustonoszy albo klepali nas po pośladkach. I ja nie wytrzymałam i pobiłam jednego chłopca w szkole, bo już nie mogłam. I słuchajcie, miałam tarapaty. Miałam tarapaty przez to, że kopnęłam go w miejsce, które było dość bolesne i zostałam wezwana do pani dyrektor, żeby właśnie się wytłumaczyć, dlaczego pobiłam danego chłopca. I oczywiście nie było wzięte to, że przez jakiś już czas ten chłopiec chodził i nie tylko mi strzelał z biustonosza albo nas dotykał, tylko sam fakt mojej reakcji i sam fakt tego, że nie powinnam czegoś takiego komuś zrobić. Chcę jeszcze od razu to wtrącić. Na przykład mi jest bardzo przykro z tego powodu, że wspominając swoje dzieciństwo, a nawet ten okres nastoletni, byłam tak zindoktrynowana właśnie przez to wszystko, co się mówiło dookoła mnie, że takie rzeczy jak klepnięcie w pośladek czy strzelanie za ramionczko od biustonosza,
odbierałam jako komplement i myślałam sobie, no tak, no ale chłopcy w klasie mnie podrywają, więc nawet do tego stopnia było straszne, że jako młoda dziewczyna nie odbierałam tego jako coś, czemu powinnam się sprzeciwiać, tylko gdzieś tam nawet, chociaż nie podobało mi się to, bo nie podobało mi się to, że obcy chłopcy podchodzili i klepali mnie w pośladki, ale gdzieś tam myślałam sobie, no okej, ale skoro to robią, to pewnie im się podobam, jestem atrakcyjna i tak dalej. Jeszcze to jest ten wiek, kiedy wygląd jest bardzo ważny i bardzo się dużą uwagę przykłada do wyglądu. Więc zobaczcie, jak to głęboko jest nam gdzieś tam powtarzane przez lata, że zaczynamy to odbierać jako komplement. Tak, i jeśli to się nie dzieje wobec Ciebie, to myślisz, że z Tobą jest coś nie tak, że jesteś mniej warta niż inne koleżanki. Jakiś dziwny syndrom sztokholmski się tutaj tworzy. A jeszcze dodając właśnie o tym wychowaniu dziewczynek na grzeczne i uległe i tak dalej, warto wspomnieć, jaka jest definicja gwałtu w Polsce i to, że gwałt jest wtedy, kiedy ofiara stawia czynny opór albo na przykład krzyczy. A nie można było powiedzieć wujkowi nie, żeby go nie całować albo nie siedzieć mu na kolankach, bo też sprawiało się, że te dziewczynki miały się czuć, jakby robiły temu wujkowi krzywdę, bo wujkowi się zrobi przykro, jak go nie pocałujesz albo jak mu nie usiądziesz na kolankach. No i jak można oczekiwać od 7-letniej na przykład dziewczynki, że będzie siedzieć na kolankach jakiegoś pijanego wujaska śmierdzącego wódką i papierosami, nie? To już samo w sobie to było paskudne. No i ta dziewczynka się uczy właśnie, żeby być cicho, żeby nic nie mówić. No i potem na przykład nie krzyczy, kiedy zdarza się akt gwałtu. No i sąd może powiedzieć, no ale przecież nie krzyczała, więc może tego chciała. I niektóre kraje już zmieniają definicję gwałtu na to, że nie to, że nie krzyczała, tylko że nie wyraziła zgody. I to ma dużo więcej sensu, bo reakcje podczas gwałtu są różne. Można zostać sparaliżowaną przez stres i nie być w stanie się ruszyć i nie być w stanie wypowiedzieć nawet słowa. Tak. Ale wtedy też jest to gwałt. A nie tylko wtedy, jak ktoś krzyczy, ale to wtedy ja się pytam, jak głośno musi krzyczeć, przez ile musi krzyczeć, jak czynny opór musi stawiać. Czy musi drapać, bić, odpychać? A czasami nie da się. Czasami dla zachowania własnego bezpieczeństwa po prostu kobiety zamykają się w sobie i to przeżywają, bo nie wiadomo, do czego ta osoba, która gwałci, mogłaby być skłonna, gdyby ona zaczęła się bronić. Poruszając kolejny temat, jest na przykład to, że mężczyzn zazwyczaj nie rusza to, że jakaś kobieta została zgwałcona, bo sobie zasłużyła, bo czemu chodzi wieczorem, bo czemu się szlaja po mieście, ale jak się mówi, a gdyby to była twoja córka, to co byś wtedy powiedział? I wtedy ich to nagle... O Boże, mam teraz córkę i wyobrażam sobie, że ktoś by mógł ją zgwałcić i jestem przeciwny temu. Ale wcześniej, kiedy tej córki nie miał, to zwalał winę na kobiety. Nie rozumiał tego, nie empatyzował z tym. I dla mnie to jest jakaś bardzo dziwna sytuacja, bo wygląda na to... Terytorialna. Tak, terytorialna, jak taki kot, który broni swojego terytorium, albo facet broniący swojej własności. Traktowanie kobiet w ich otoczeniu, córek, matek, żon, babć nawet, jako jego własności i kiedy ktoś narusza tę jego własność, to wtedy jest problem i wtedy on się na to nie zgadza. Ale jeśli to jest jakaś obca baba z ulicy, no to przecież to jest jej wina. Tak, i to znowu jest ten sygnał, że kobieta jest podległą mężczyźnie, tak? Czyli albo jest córką jakiegoś mężczyzny i wtedy ten gwałt jest walid, albo jest siostrą jakiegoś mężczyzny, albo jest żoną jakiegoś mężczyzny, a jeżeli nie jest, znaczy zawsze jest czyjąś córką, ale wiecie o co chodzi, jeżeli nie postawimy jej w tej roli czyjejś córki, czy czyjejś żony, czy czyjejś siostry itd., to wtedy jakoś mężczyźni nie potrafią sobie tego wyobrazić. I znowu tutaj muszę wspomnieć o ostatnim sezonie Broadchurch i o pewnej scenie. Chodzi o to, że policjanci jadą, wydaje mi się, że do byłego męża ofiary, albo... Już nikt nie będzie tego serialu oglądał, bo dajesz wszystkie możliwe spoilery. Nie, ja daję tylko te najlepsze, ale jak zobaczycie, jak oni rozwiązali tę sprawę, to padniecie. Nie spodziewalibyście się tego. Netflix powinien mi zapłacić w ogóle za to. No i oni jadą właśnie do jej byłego męża albo do jej pracodawcy, który jest w niej zakochany. Pies nam tutaj warczy. Lula, chodź. Pies się też denerwuje. Tak, jest to nawet dla niej bardzo emocjonalny temat, emocjonujący. No i właśnie policjanci przesłuchują ich i mówią, że ta kobieta została ofiarą gwałtu. I ten mężczyzna strasznie się wkurzył i tak jakby
powiedział, że chce znaleźć sprawcę i go pobić, tak? I ta policjantka patrzy się na niego z takim politowaniem i mówi: once again, men made it all about themselves. I ile w tym jest prawdy? Bo ten mężczyzna nie skupił się na tym, że kobieta została ofiarą gwałtu, jak się czuje, czy sobie z tym radzi, czy czegoś nie potrzebuje, tylko skupił się na tym, żeby kogutować i ja znajdę tego, kto ją zgwałcił i go pobiję. Tak jakby w tej historii najważniejszy był on, bohater, który pobije jakiegoś tam faceta i ten gwałciciel, a o tej kobiecie tak jakby już się zapomniało. Tak jakby ktoś naruszył jego własność, ale to jak ona się czuje, to już jest nieważne w tej historii i dlatego polecam Wam, obejrzcie sobie ostatni sezon Broadchurch na Netflixie. Pogadajmy o gwałcie w małżeństwie. Takim triggerem, zapalnikiem do tego konkretnie tematu, zagadnienia były słowa, które przeczytałam. Są to słowa Jacka Pulikowskiego. Jest to katolicki wykładowca, facet, który napisał wiele popularnych książek. Jego książki zresztą były tłumaczone na kilka języków. Jest to facet, który prowadzi nauki przedmałżeńskie. No i zasłynął właśnie między innymi z takich słów, muszę zacytować: ale posłuchajcie panie bardzo uważnie. Co teraz powiem? Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje. Jeszcze precyzyjniej, mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. Bardzo łatwo go zranić. Wobec tego odpowiedź nie. Dlaczego? Bo nie jest absolutnie nieuprawniona. Odpowiedź nie, bo nie mam ochoty też jest absolutnie nieuprawniona. To nie od ochoty ma zależeć. No powiem Znaczy nie od ochoty kobiety, tak? Ale jak on ma ochotę, to tak. Tak. I przeczytałam te słowa i z jednej strony nie byłam zaskoczona, bo już takie słowa jakby zdarzają się tak często w przestrzeni publicznej, że nie byłam zaskoczona, że znowu się wydarzyły. Z drugiej strony za każdym razem, nie wiem, jestem po prostu w szoku, jak czytam coś takiego. No to jest... Czy można zgwałcić swoją żonę? No tak, jak można zgwałcić prostytutkę według Andrzeja Lepera, że się nie da, tak? I nie wiem, te słowa, że to nie kobieta ma sprawczość nad swoim ciałem, nie ma prawa decydować, bo może go skrzywdzić. No ojej, nie? Nie, wiem, że może to, co mówię, to jest taki brak powagi, ale no, bardzo mi przykro, mężczyzna skrzywdzony, no, bardzo nam przykro. To kobieta powinna się poświęcać i robić coś na przymus, bo to jest obowiązek małżeński. Jeżeli dwójka osób jest o różnych temperamentach, no to może to nie jest dobre małżeństwo, może trzeba iść na terapię dla par, a może po prostu można nie mieć ochoty. I wyobraźcie sobie, i mąż, i żona, i żona, i żona, i mąż w różnych konstelacjach mogą nie mieć ochoty, bo tak, nie. i też wspomnijmy o tym, że nawet przed własnym mężem czy własną żoną nie mamy obowiązku się tłumaczyć i jakiegoś elaboratu tutaj wystosowywać, tylko mamy prawo po prostu powiedzieć: nie mam dziś ochoty, albo nie, po prostu nie. I myślę, że mąż czy żona, który szanuje swoją drugą połówkę, nie będzie naciskał i to zrozumie i nawet nie będzie oczekiwał żadnych wyjaśnień. Nie będzie oczekiwał właśnie takiego: a bo mnie głowa boli. Potem są te żarciki w internecie: o, moją żonę zawsze głowa boli. Stary, jeśli twoją żonę zawsze głowa boli, to może z tobą coś jest nie czas tak. na samorefleksję. No, a co do właśnie gwałtu na prostytutkach, to jest kolejna rzecz, która funkcjonuje w takiej naszej kulturze jako żart, że prostytutki nie da się zgwałcić. Otóż da się zgwałcić i są też te żarty, że prostytutka jest zgwałcona wtedy, kiedy się jej nie zapłaci, czy coś takiego. No to jest już tak paskudne, że nie mogę. No, pracownice seksualne mogą się na coś zgodzić albo nie. To jest kontrakt. Jeżeli przekraczacie swoje granice, znaczy przekraczacie jej granice, robicie coś, na co ona nie wyraziła zgody, robicie coś, na co ona mówi nie i nie umówiliście się wcześniej, że to jest taka gra i że jest jakiś safe word, żeby z tego wyjść, no to jest gwałt jak na każdym innym człowieku. Prostytutka, pracownica seksualna albo pracownik seksualny jest takim samym człowiekiem jak każdy inny i podlega takim samym zasadom, jeżeli chodzi o gwałt. Zdumiewa mnie też na przykład podejście do języka. Często się mówi o tym, że kiedy kobieta komunikuje swoje granice, kiedy stawia granice i robi to na przykład w sposób bardzo wyrazisty, czasem wulgarny, to atakuje się tę kobietę, że no, kobiecie tak nie wypada przeklinać, jak ta kobieta w ogóle może się tak odzywać. I jakby cały ten fokus spada z tego mężczyzny, który właśnie przekroczył granicę kobiety i skupiamy się na kobiecie, że ona się w brzydki sposób odezwała, co jest w ogóle dla mnie też śmieszne, bo jesteśmy dorośli.
a przejmujemy się przekleństwami, jakby to był koniec świata i to też mnie zawsze niezmiernie bawi. Doskonałym przykładem zresztą były strajki kobiet, kiedy zamiast skupiać się na tym, jakie zło wyrządzane jest kobietom, skupialiśmy się na tym, jak te kobiety przeciwstawiają się temu złu i temu atakowi. Natomiast no, tutaj jest taki dobry przykład, to nie jest mój autorski akurat, ale słyszałam go wielokrotnie, że kiedy ktoś wchodzi na przykład do waszego mieszkania, żeby to zobrazować, wchodzi na waszą prywatną przestrzeń, to wy nie siedzicie w fotelu i nie mówicie: przepraszam, czy mógłby pan opuścić mój salon? Nie jestem zadowolona z tego, że pan tutaj wszedł do mojego mieszkania, tylko mówicie: wypieraj. I jest to bardziej niż okej. Myślę, że nikt się wtedy do takiej sytuacji nie dziwi, że kobieta czy mężczyzna postawiłby tak w ten sposób granicę. Ale być może mieszkanie jest więcej warte niż kobieta, nie? Bo to jest jednak jakaś rzecz fizyczna, własność. No, jeżeli chodzi o właśnie mocne wyrażanie swojego nie, to z jednej strony w definicji gwałtu mówi się, że kobieta powinna krzyczeć i stawiać opór. A potem jak zacznie krzyczeć i stawiać opór, to jest nagle, no ale nie w takim języku. Niech nie przeklina. No mi się zdarzyło coś takiego, jak byłam ostatni raz w Polsce. Szłam sobie wieczorem po centrum Warszawy i szła grupka takich pijanych facetów, którzy już tam z daleka widzieli, że idą kobiety, już coś tam, już widzę, że rączki były lepkie, już widzę, że idą w naszą stronę. I ja spojrzałam się na niego i po prostu powiedziałam mu: wypalaj. Nagle byli zdziwieni strasznie, zszokowani i oczywiście jaka była ich reakcja? No jak to? Jakim językiem? No dama się tak nie odzywa. No mówię: kurwa, przepraszam, nie? Ale jakim cudem nagle oburza ich to, że ja im od razu powiedziałam: koniec, nie ma, odejdź, a nie to, że oni szli i wyciągali swoje łapska w moją stronę. I oczywiście to nie był pierwszy raz, kiedy coś takiego słyszałam. Kolejną rzeczą też, jeżeli chodzi o takie niewalidowanie gwałtu, to jest, kiedy był ten ruch Me Too i nadal trwa, albo wyznań kobiet zgwałconych, albo molestowanych. Jest to, kiedy o tym mówią głośno, kiedy to się stało kilka lat wcześniej. I tu jest świetny przykład ruchu Me Too i coraz więcej kobiet z różnych branż już teraz wspomina o tym, że były gwałcone lub molestowane, lub były przekraczane ich granice. I ile razy słyszy się, że przecież te kobiety robią to dla atencji, że teraz sobie przypomniała, że 10 lat temu ktoś ją zgwałcił. No przecież robi to dla pieniędzy, bo jej się pieniądze skończyły, dla sławy, dlatego, żeby ktoś na nią zwrócił uwagę, albo dlatego, że Me Too jest takie modne i teraz każda jest Me Too. Właśnie każda jest Me Too i to powinno Was zastanawiać, że coś jest z tym nie tak, że każda jest Me Too, bo większość kobiet, które znam i ja sama, doświadczyły takich rzeczy. I może z tym jest coś nie tak, a nie z tym, że one teraz zaczynają o tym mówić. Kolejnym takim aspektem a propos obwiniania ofiary jest na przykład sytuacja, w której kobieta zgłasza molestowanie seksualne czy jakąś inną formę przemocy seksualnej i na przykład dotyczy to mężczyzny, który jest obiecującym, nie wiem, sportowcem, aktorem, kimkolwiek. Generalnie ma jakąś tam perspektywę kariery przed sobą albo, nie wiem, jest ojcem 3 dzieci, ma udane małżeństwo i mówi się: no, nie zgłaszaj tego, przecież zniszczysz mu życie czy jakieś tam perspektywy na przyszłość. Pomijając fakt, że trzeba było myśleć wcześniej, no to jakby znowu kładzie się tą odpowiedzialność na ofierze, że ona jest odpowiedzialna za to, żeby temu mężczyźnie nie zniszczyć kariery czy rodziny, a nie patrzy się na to, że on zniszczył jej całe życie i psychikę właśnie aktem przemocy seksualnej. Jeszcze, jeżeli chodzi o niszczenie psychiki, już na sam koniec, chciałabym dodać ten fenomen gwałtów na wojnie i gwałty, które są ze strony różnych wojsk, armii, które zdarzały się w całej historii świata. I pierwszą rzeczą, która może nam przejść przez głowę, to jest przejście Armii Czerwonej, czy to, co Armia Czerwona robiła w Polsce. To, że gwałcili kobiety, chyba jeszcze niektórzy pamiętają, niektórzy świadkowie historii pamiętają. I chodziło im o to, że często mówiło się, że jeżeli oni już walczą o Polskę, o wyzwolenie Polski przez 3 lata, to im się te Polki po prostu należą. I do takich armii
Często byli zatrudniani naprawdę bardzo różni ludzie, którzy rabowali różne wioski, czy właśnie stosowali przemoc na kobietach, które często w tych domostwach zostały same, bo to była wojna i mężczyzn tam już nie było. Ale to nie tylko Armia Czerwona. Zazwyczaj jak sobie myślę o takich napadach różnych armii z różnych królestw, albo nie wiem, czytając Wiedźmina nawet, jest wątek tego, że podbijanie nowych terenów wiąże się też z gwałceniem lokalnych kobiet. I wtedy jakby zaznacza się teren, że okej, podbiliśmy, wzięliśmy wasze klejnoty, nie wiem, z królestwa, podbiliśmy wasze ziemię, jemy wasze jedzenie i gwałcimy wasze kobiety, czyli ten teren jest nasz. To jest tak jakby archetyp takiego mężczyzny, no bo żołnierz to jest bohater. Jest to w takiej dyspucie amerykańskiej, że ma się tych bohaterów żołnierzy, którzy gdzieś tam jeżdżą, ale też taki żołnierz broniący swoich kobiet w swoim własnym kraju przed innymi żołnierzami, którzy przyjdą i skrzywdzą te kobiety i dzieci. I tak się gra tymi kobietami i dziećmi w wojnach wywoływanych przez mężczyzn. Więc w ogóle argument tego, że żołnierze bronią kobiet i dzieci, do mnie nie trafia. Bo gdyby nie żołnierze, którzy są mężczyznami, bo gdyby nie mężczyźni, to tych wojen może by nie było. Więc zamykając taką dygresją nasze dzisiejsze przemyślenia. Tak, i pytaniem, dlaczego męskość utożsamiamy z przemocą? I życzmy sobie więcej takich protestów, jak tutaj w Tel Awiwie. Myślę, że w przyszłym roku, jak będziemy o tym proteście wiedziały, bo w tym roku nas ominęła ta informacja, to na pewno dołączymy. Życzmy sobie mniej takich wypowiedzi, jak wypowiedzi na przykład Stanowskiego i innego ministra edukacji niż Czarnek. Dziękujemy Wam za uwagę, dziękujemy za oglądanie do końca. Nie zapomnijcie dać łapek w górę i subskrybować kanału mojego, jak i Żanety. Link będzie w opisie. I koniecznie zostawcie komentarz, jakie są Wasze przemyślenia w tym temacie. Jak Wy widzicie przyszłość kobiet, przyszłość tego, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni i jak na przykład edukujecie swoich synów, jeżeli macie jakiś, bo to jest kluczowe w tym wszystkim i dzięki rzetelnej edukacji seksualnej, której wydaje mi się, że w Polsce nie ma, nie zapowiada się póki co, żeby mogę się mylić, to tylko dzięki mówieniu o tym ta sytuacja może wyglądać dużo lepiej w przyszłości. Tak, więc podrzućcie swoje pomysły na to, co możemy zrobić my, obywatele, żeby to się zmieniło, my jako społeczeństwo. Dzięki za uwagę. I dziękuję za zaproszenie. Trzymajcie się, buźka, hej. Pa. Pa.